tym miejscu miał być wstęp do dzisiejszego etapu. Niestety pogoda nieco pokrzyżowała nam plany. Zaczął padać deszcz, który rozpoczął się już w nocy dość intensywną ulewą. Teraz może tak intensywnie nie pada, ale no jest taka niezbyt przyjemna aura. Prognozy wskazują, że przez najbliższą godzinę do 2 powinno padać jeszcze. Potem może jest szansa na jakieś okienko pogodowe, natomiast liczymy, że to okienko pojawi się nieco wcześniej i od razu jak tylko będzie taka możliwość, to wyruszamy. Optymistyczne jest to, że po południu, kiedy planujemy dojechać do Wenecji, tam zapowiadane jest z kolei słońce, słoneczna pogoda. Liczymy, że tak będzie. Deszcz nie przestał padać, jest godzina 10:47 i jednak postanowiliśmy wyruszyć w trasę. Nie są to jakieś duże opady, więc mamy nadzieję, że nie będzie tak źle. Dzisiaj przed nami niezbyt długa trasa, około 50-kilometrowa, ale na miejscu spodziewamy się pewnych problemów, ponieważ do Wenecji nie można wjeżdżać rowerami, a nawet nie można prowadzić rowerów, więc będziemy szukać miejsca na zaparkowanie rowerów, ale mamy pewne pomysły, pewne rozwiązania, o których powiemy później. To co, ruszamy? No ruszajmy. Lepiej chyba nie będzie, więc... Więc nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Trzeba jechać w deszczu. Póki co decyzja o wyjeździe mimo kropiącego deszczu wydaje się właściwa, ponieważ teraz stało padać. Jedynie z drzew troszeczkę kapie, jest mokro, ale jest dość ciepło, więc jedzie się całkiem nieźle, tylko trzeba uważać na kałuże. No i na to, że skuteczność hamowania jest znacznie mniejsza niż wtedy, kiedy jest sucho. Od razu w Treviso wjechaliśmy na trasę wiodącą z Monachium do Wenecji i prawdopodobnie cały czas tej trasy rowerowej będziemy się dzisiaj trzymać. Tutaj mamy cmentarzysko statków starych, a tam w oddali widać wygrzewające się żółwie. Pewnie na filmie będzie to słabo widać, ale może jak ktoś się dokładnie przyjrzy, to widać, a jak nie, to proszę mi wierzyć na słowo. Około 6-7 km za Treviso wjechaliśmy na drogę szutrową, ale jest ona w całkiem dobrym stanie i nawet nieźle się nią jedzie. Jedziemy pomiędzy kanałami, starorzeczami, przemierzamy piękną, nieco dziką okolicę i naprawdę warto tutaj pojechać, nawet na rowerze szosowym. Oczywiście nie rozwinie się tutaj jakichś większych prędkości, ale nie o to chodzi. Jak chce się zobaczyć kilka pięknych miejsc, to warto tędy jechać. Oznakowanie trasy Monachium-Wenecja, przynajmniej na tym fragmencie, którym teraz się poruszamy, jest całkiem niezłe. Tabliczki pojawiają się często, są dosyć wyraźne. Jest jednak pewien mankament, który zauważyłem, mianowicie raz na tabliczkach pojawia się napis Wenecja-Monachium, a raz Monachium-Wenecja. Właściwie oznacza to samo, tylko że jeśli chodzi o kierunek, to raczej ma znaczenie, czy się jedzie z Wenecji do Monachium, czy odwrotnie. Ale ktoś przykręcał tabliczki tak, jak mu chyba pasowało, więc proponowałbym, jeśli ktoś się będzie wybierał tą trasą, nie kierować się wyłącznie tym, co jest napisane na tabliczkach.
warto jednak patrzeć na mapę albo korzystać z nawigacji, żeby się nie pomylić. Sterka tradycyjnie złapała muchę, chociaż to jest pierwsza na obecnej trasie, tak? Chyba nie. Chyba nie, ale ta nie chce wyjść. Masz chusteczkę, nie paluchami. Samodzielnie, tak? Ty ją widzisz? W międzyczasie na kanale pojawia się coraz więcej łódeczek, małych stateczków. To oznacza, że zbliżamy się do Wenecji. Chociaż jeszcze mamy około 20-30 km, tak? Dobrze? Jeszcze? 34. 34. No to raczej 30-40. Po kilkunastokilometrowej przejażdżce futrami nasze rowery wymagałyby delikatnego czyszczenia, ale niestety na tę okoliczność niespecjalnie jesteśmy przygotowani, więc pojedziemy rowerami nieco zachlapanymi, ale chyba to nie przeszkadza w jeździe. W którym momencie myśmy zjechali z tej trasy Monachium-Wenecja, bo nagle przestały się pokazywać oznaczenia i gubiła się trasa. Powoli zbliżamy się do celu naszego dzisiejszego etapu, czyli do Wenecji. Zostało nam około 10 km. Trasa dość ładnie wyznaczona, ale słabo oznaczona. Nie wiem kiedy, gdzieś zgubiliśmy wskazania i oznaczenia związane z trasą Monachium-Wenecja i raczej nie jedziemy tą międzynarodową trasą rowerową, ale jedziemy inną ścieżką, ładną, szeroką, wymalowaną. No trudno. Chyba za wcześnie pochwaliłem oznakowanie tej międzynarodowej trasy. Wjazd do Wenecji nie jest łatwy. Musimy przechodzić jakimś takim dziwnym tunelem. Esterka, weź mój rower. Na końcu tunelu inni turyści, jak słyszymy, również z Polski walczą z rowerami obarczonymi sakwami. No więc chyba wszyscy tędy muszą przejść. Łańcuch spadł. Niestety się on tam mocno zablokował. No i na razie już wspomnianą szeroką trasą rowerową wjeżdżamy do Wenecji, ale jeszcze jesteśmy po lądowej stronie laguny. Taki znak nie wróży zbyt dobrze. Na most na pewno nie ma wjazdu. Aha, ale nie ma wjazdu na jezdnię prowadzącą przez most. Natomiast wygląda na to, że wzdłuż jezdni prowadzi ścieżka rowerowa. No może nie jest najszersza, ale jest. O, wjeżdżamy na most prowadzący do Wenecji. Jednak chyba uda się przejechać. Dziwnej urody fotoradar.
tutaj kolejny to radar, drugi na moście, więc raczej nie polecamy kierowcom przekraczania prędkości. Gdzie są oznakowania, które prowadzą na parking dla rowerów, więc raczej nie przewidujemy, żebyśmy mieli problemy z dojazdem, z trafieniem tam. Większe problemy mogą być ze znalezieniem miejsca dla rowerów, tak przynajmniej czytaliśmy. Tak wygląda wjazd na parking dla rowerów. Sporo boksów zajętych, ale jeśli wnioskować po zielonych światełkach, cyfrach i liczbach świecących na zielono, to można wnioskować, że jakieś miejsca znajdziemy. Będziemy to próbować teraz rozgryźć. Niestety przedwcześnie ucieszyłem się, że te świecące na zielono numery oznaczające boksy oznaczają też, że te boksy są wolne. One zostały już wcześniej zarezerwowane w systemie, po prostu w tych boksach jeszcze nie ma rowerów. Na początek udało nam się w systemie znaleźć tylko jeden wolny boks, no ale to już coś. Jeden rower zaparkowaliśmy, ale po chwili w systemie ukazały się dwa kolejne wolne boksy, ponieważ widzieliśmy, że goście wyjęli z boksów rowery. Szybko podszedłem dokonać rezerwacji. Dokonałem takiej rezerwacji na dwa kolejne boksy. Ucieszyłem się, ale znowu przedwcześnie, ponieważ w tym samym czasie na innym urządzeniu goście z Niemiec, jak się okazało, również zarezerwowali ten sam boks, który ja rezerwowałem. Zanim doszliśmy do wyznaczonego przez system boksu, na który otrzymaliśmy bilet, już tam był zaparkowany rower. Musieliśmy sprawę dość długo wyjaśniać tutaj w recepcji obsługującej cały ten system. Niestety skończyło się tylko tym, że technik kluczem otworzył nam jeden z boksów, no ale nie jest już on tak funkcjonalny jak pozostałe, ponieważ kluczem również ten boks zamknął i dopiero jak będziemy wyjeżdżać, będziemy mogli do tego boksu podejść i wyjąć z tego boksu rower. Tak sobie myślę, że gdybyśmy się mniej przejmowali, tak jak widzimy, przejmują się inni goście i nie przestrzegali regulaminu, to moglibyśmy do jednego boksu włożyć dwa rowery, one by się spokojnie zmieściły i nie byłoby problemu. Ale nie chcieliśmy tego robić i trochę nas system pokarał. Trudno, jakoś sobie poradziliśmy. W każdym razie ten system jest tutaj dość ciekawie rozwiązany, sensownie, dobrze oznakowany. Jak widać, nie jest jeszcze ten system doskonały, ale przede wszystkim tych boksów jest zbyt mało. Jesteśmy tutaj w poniedziałek, a wszystkie boksy są zarezerwowane. Mogę sobie tylko wyobrazić, co dzieje się tutaj w weekend. Wynajęliśmy niewielki apartament w żydowskiej dzielnicy, a właściwie kwartale nazywanym Getto. Nazwa niestety nie kojarzy się dobrze, ale jest to dzielnica spokojna, bardzo sympatyczna. A co dość ważne, przynajmniej z naszej perspektywy, jest tutaj dużo mniej turystów niż w innych miejscach, w których dzisiaj byliśmy. Nieco zaskoczyła nas wysokość sufitu, a właściwie to, że jest usytuowane tak bardzo nisko. Przy moim wzroście około 180 cm prawie sięgam głową do góry, ale co gorsza, to można
zobaczyć. Już przejścia przez drzwi są takie, że głową uderzam, nie mówiąc już o wejściu do łazienki. O, tu już naprawdę trzeba uważać, żeby głowy nie stracić. Apartament jest jednopoziomowy, co nie oznacza, że podłogi trzymają poziom, co postaramy się zaraz pokazać.